od razu lepiej. Możecie zobaczyć, że kamizelka leży teraz prawidłowo, zarówno na przedniej części mojego ciała, jak i na tylnej części mojego ciała. Cześć, z tej strony Matt z DTF Solutions. Dla tych, którzy nie kojarzą mnie z tego krótkiego akronimu, nazywam się Mateusz Kanigowski i jestem założycielem firmy DTF Solutions. Firma DTF funkcjonuje na rynku już od ponad dekady. Zajmujemy się treningiem i szkoleniem uzbrojonych cywilów, tak aby byli realnie przygotowani do posługiwania się bronią palną w sposób praktyczny. Jakiś czas temu firma Helicontex odezwała się do nas z prośbą o przetestowanie ich nowego produktu. Produkt przetestowaliśmy, a dzisiaj znajdujemy się w siedzibie firmy Helicontex, gdzie będę mógł Wam pokazać w najbliższy możliwy sposób ich nowy produkt. Produkt, którym jest Guardian Plate Carrier. Plate Carrier Guardian został zaprojektowany z myślą o 3 podstawowych grupach użytkowników. Pierwszą grupę reprezentuję ja wraz z tą konfiguracją, czyli grupę uzbrojonego cywila, prywatnego użytkownika. Zanim przejdziemy do dalszej konfiguracji, którą będę Wam opisywał na podstawie swojego zestawu, pokażę Wam jeszcze 2 kamizelki dla pozostałych grup, które mogą być dla Was interesujące. Pierwsza będzie to kamizelka policyjna, którą tutaj widzimy. Jest to kamizelka, która przychodzi już w pewnym ukompletowaniu i są to elementy systemu Guardian, które zostały już zebrane w taki zestaw, który wydaje się najbardziej logiczny do tego zastosowania. Wewnątrz mamy wkładkę, która pozwala nam na przenoszenie radia, 2 kieszeni, które mieszczą magazynek, latarkę lub coś o podobnym wymiarze, multitool, i tutaj mamy kieszeń na kajdanki, w której również może się zmieścić coś innego. Tu mamy jeszcze zapinaną ładną kieszeń z tyłu na mandatownik lub inny notatnik. Więc mamy opcję numer 2 i opcja numer 3 jest to kamizelka, która została skompletowana z myślą o żołnierzu, po prostu o żołnierzu, więc mamy prostą kamizelkę, która w tym przypadku jest w kamuflażu WZ93. Z przodu znajduje się klapa na 3 magazynki typu Stanak. Całość jest spinana zwykłym kamerbandem. W tym momencie na stole widzicie wszystkie 3 wersje kamizelki, które są dostępne. Tak jak możecie zwrócić uwagę, ta kamizelka, która jest po lewej stronie, która jest moją kamizelką, ma najwięcej elementów tego zestawu i została skompletowana od zera, czyli do tego zaraz dojdziemy. Każdy element tutaj został dobrany osobno, bo kamizelka sama w sobie funkcjonuje jako zestaw poszczególnych elementów, za wyjątkiem tych 2 zestawów, które tutaj widzicie, czyli zestawu wojskowego i policyjnego. Tak? Te zestawy oczywiście, pomimo tego, że są tak ukompletowane, mogą zostać wzbogacone o inne elementy wyposażenia Guardian, w zależności od potrzeb użytkownika, ale są one już po prostu wymagane do kupienia osobno. Aby przybliżyć Wam konfigurację tego zestawu, postanowiłem, że przejdziemy przez nią wspólnie, wykorzystując wszystkie elementy systemu. Może nie wszystkie, bo nie wszystkie zostaną wykorzystane w tej przykładowej konfiguracji, ale przejdziemy sobie przez nie, żebyście wiedzieli, jakie możliwości daje Wam Plate Carrier Guardian. Kompletną bazą, totalną podstawą zestawu jest oczywiście noszak płyt balistycznych, czyli to, co widzicie tutaj, czyli jest to pokrowiec na płytę przednią oraz tylną wraz z szelkami regulowanej długości. Pokrowiec jest wykonany bazowo z materiału Cordura. Mamy miękki rzep, do tego zaraz sobie oczywiście dojdziemy. Taśmy poliamidowe, które pozwalają nam na montaż dodatkowego oporządzenia. Tutaj jest też bardzo sprytna kieszeń przednia, taki delikatny admin pouch, która generalnie pozwala rzeczywiście na przenoszenie jakichś takich drobnych pierdół typu flamaster, długopisy, busola, tego typu rzeczy, które często musimy gdzieś indziej upychać, więc jest to całkiem sprytne rozwiązanie. Środkowa część tego pasa została wykonana z materiału 4-way stretch, czyli jest rozciągliwa, co jest dość istotne, ponieważ płyty, z których będziecie korzystać, mogą mieć różną grubość. I zaraz sobie o tym powiemy, ponieważ bazowo Plate Carrier Guardian służy do przenoszenia płyt w standardzie SAPI. I te płyty SAPI mogą być standardową płytą SAPI, czyli taką płytą SAPI, jaką widzicie tutaj. To jest standardowy rozmiar płyty SAPI M, ale może to być też płyta na przykład SAPI Multicurve, czyli odrobinę bardziej zaawansowana współczesna płyta, która ma więcej krawędzi zakrzywionych i odrobinę większą powierzchnię aktywną. Mogą być też to płyty SAPI Shooter Cut, SAPI Swimmer's Cut, czyli te płyty, które są odrobinę bardziej wycięte, ponieważ bazowy wymiar płyty SAPI się nie zmienia, będzie ona stabilnie utrzymywana wewnątrz noszaka.
Warto wspomnieć również o tym, że kamizelka jest w stanie zaakceptować płyty, które teraz są dość popularne, czyli 25×30. Włożymy do tylnej koperty włożymy płytę Multicurve. Bardzo prosta sprawa. Otwarta kieszeń, wprowadzam płytę. Staram się włożyć ją idealnie środkiem. Często robię tak, że sobie pomagam delikatnie nogą, jeżeli chodzi o wprowadzenie jej w tą kieszeń. Weszło nam chyba w miarę idealnie. Dobrze, sprawdzamy, czy krawędzie są równo. Wsuwamy płytę do końca. OK, możemy też obejrzeć sobie tył, czy wygląda to w ten sam sposób. OK, superancko. Płyta jest stabilna i teraz w tym momencie moglibyśmy już sobie ładnie zamknąć ten cover, ale ta sama klapka od tego elementu, czyli od koperty balistycznej, służy nam również do przykrycia zapiętego kamerbanda i w tym momencie powinniśmy tak naprawdę zapiąć ten kamerband, dlatego dojdziemy do tego za chwilę, żeby to już ładnie zakończyć. W tym momencie włożymy sobie przednią płytę, z przodu włożymy płytę SAPI Single Curve, czyli tradycyjną płytę SAPI o jednej krzywiźnie, tę, którą widzicie tutaj, to samo. Ta płyta wchodzi łatwiej z tego względu, że SAPI M typu Single Curve jest płytą, która jest odrobinę węższa. Czyli tak jak mówiłem, ta Multicurve ma odrobinę większą powierzchnię ochrony, więc to jest charakterystyczne dla tych płyt. To samo wprowadzam tutaj, już możemy zamknąć ten rzepik ładnie. Wkładam kopertkę. W tym momencie na środeczku zapinam rzep, który znajduje się na four-way stretchu. OK, i w ten sposób mamy zapiętą płytę bardzo ładnie. Tak wygląda w tym momencie nasz noszak. I teraz to jest ten bazowy element, czyli to, co pozwala nam przenosić podstawową ochronę antybalistyczną. Teraz przydałoby się to czymś spiąć, bo jest to nieodzowny element całości zestawu, czyli potrzebujemy pasy spinające, które fachowo nazywamy kamerbandami. Helikon Tex w zestawie Guardian przygotował dwa rodzaje kamerbandów. Pierwszy jest klasycznym kamerbandem rzepowym, czyli pasy spinające na rzep, czyli jest to taki pas, który widzicie tutaj w tym miejscu. Żeby zaprezentować Wam jego działanie w bardzo prosty sposób, mogę je zaprezentować na zasadzie pasa Sauna Solutions, czyli zabieram ten pas i spinam go ze sobą. I to jest tak naprawdę wszystko. Oczywiście w tym momencie dochodzi nam do tego całego zestawu kamizelka z płytami. My wykorzystamy drugi pas, ponieważ ten pas spinający podstawowy rzepowy jest w zestawieniu mojej kamizelki, więc będzie łatwo to pokazać później, żebyście zobaczyli, na czym polega porównanie, ale wykorzystamy teraz pasy z możliwością szybkiego wypięcia. To jest pas, który Helikon proponuje jako druga opcja i jest to ciekawostka, ponieważ wykorzystuje charakterystyczne klamry, które pozwalają na szybkie wypięcie kamerbanda. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób będziemy montować ten pas do naszej kamizelki. Aby zamontować ten kamerband, musimy odpiąć klapkę, która służy do przytrzymywania tylnej płyty. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to rozwiązanie, które jest odpowiedzialne za te obydwa elementy. W tym momencie otwiera nam się pod klapką duża część miękkiego rzepa i wrzucamy sobie te pasy w taki sposób, jakbyśmy chcieli, żeby były szybko wypinane. Niektóre osoby będą wolały, żeby ta klamra wypinała się do dołu, inne osoby wolą, żeby ta klamra wypinała się do góry. Ta strzałka symbolizuje kierunek wypinania, tak, klamry, więc możecie sobie wybrać, czy chcecie, żeby się wypinała do dołu, czy do góry. Ja wolałbym, żeby klamra wypinała się do dołu, więc w ten sposób montuję sobie pas. Na ten moment, zakładając, że jest to pas w rozmiarze M, a jest to pas w rozmiarze M, zamontuję go w takiej formie najbardziej neutralnej, tak to nazwijmy, czyli mniej więcej w połowie tej szerokości. Będę w stanie zobaczyć, mam tutaj jeszcze zakres regulacji, więc będę wiedział, czy kamizelka będzie na mnie dobra, czy może jednak odrobinę za ciasna. W tym momencie zamykam kieszeń z płytą tylną. Mamy gotową, bazową regulację kamerbanda. Odwracam sobie kamizelkę przodem do siebie i zapinam rzepy na przednim panelu. Teraz kamizelka jest gotowa.
do tego, żebym mógł ją konfigurować dalej, ale też do sprawdzenia bazowego rozmiaru, czy ona w ogóle jest na mnie dobrze wypoziomowana. To jest dobry moment, kiedy nie mamy więcej oporządzenia założonego na tę kamizelkę, żeby sprawdzić, czy wypoziomowanie płyt jest odpowiednie oraz czy szerokość kamerbandów również jest dopasowana do objętości mojej klatki piersiowej. W zestawie z kamerbandami z możliwością szybkiego wypięcia znajduje się również taka sprytna mała klamra, którą możemy zamontować na jednym z ramion naszej kamizelki, która pozwoli nam także na szybkie wypięcie ramienia. Czy jest to przydatne? Owszem jest, bo pozwala na naprawdę szybkie zdjęcie tej kamizelki, więc jest to dość duże udogodnienie i korzystam z tego rozwiązania w swoim zestawieniu. Pomimo tego, że nie korzystam bazowo z klamer szybkiego wypięcia, jeżeli chodzi o główne zapięcie. Po prostu nie jest to coś, czego potrzebuję w tej kompozycji. Potem wyjaśnię Wam, dlaczego tak jest. Żeby wykorzystać to zapięcie, potrzebujemy rozłożyć kamizelkę i dobrać się do ważnego elementu, jakim są pasy regulacyjne. Czyli to, co powoduje, że płyta znajduje się niżej lub wyżej wobec naszego ciała. Aby otworzyć sobie dostęp, muszę zdjąć najpierw te ładne tutaj widoczne nakładki dookoła pasów ramiennych, więc to są takie zwykłe nakładki z rzepem. Ważna kwestia, zwracajcie uwagę, kiedy będziecie je zapinać. Istotne jest to, żeby ta krawędź ostra, czyli zapinana, nie była do strony szyi, tylko odwrotnie, bo zwyczajnie będzie Wam bardzo mocno podrażniać skórę. Więc to jest taka skromna rzecz, na którą zwracamy uwagę w momencie zapinania tego elementu. Zaraz sobie o tym powiemy ponownie. Zdejmuję te dwa elementy, patrzę na kamizelkę, dobra, wiem co i jak, wiem, że będę chciał mieć to na lewej stronie, dlatego że jestem strzelcem praworęcznym. Oznacza to, że w większości przypadków, poza pewnymi wyjątkowymi sytuacjami, kolba mojego karabinka znajduje się przy moim prawym ramieniu i nie chciałbym mieć tutaj jakiegoś plastikowego elementu, który ewentualnie mógłby mi przeszkadzać do prawidłowego zgrania poliszka z przyrządami celowniczymi, dokładnie z kolbą mojego karabinka. Więc przede wszystkim, jeżeli chcę mieć to szybkie wypięcie, to wrzucę je sobie na lewe ramię, ponieważ to ramię nie będzie prawdopodobnie tutaj za dużo pracować z moją bronią długą. Więc wypinam pas regulacyjny kamizelki. Tak? On jest zupełnie wypięty i w tym momencie, to jest bardzo proste i bardzo sprytne, przewlekam ten pas przez klamrę w taki sposób. I przeciągam go też na samej kamizelce. W tym momencie montujemy pas od wewnętrznej strony kamizelki i tak naprawdę mamy dokładnie to samo, co mieliśmy przed chwilą, z tą różnicą, że w tym miejscu znajduje się też klamra szybkiego wypięcia. W momencie, kiedy podnoszę kamizelkę i widzę, że szelki są równej długości oraz górne krawędzie obydwu płyt również są na tym samym poziomie, to jest dla mnie dobry moment wyjściowy do tego, żebym założył kamizelkę i sprawdził, czy jest prawidłowo dopasowana do mojego ciała i czy płyty są na odpowiedniej wysokości względem moich organów witalnych. Wrzucam kamizelkę dość ostrożnie, podnosząc tylną płytę na dłoni, w taki sposób, że podnoszę tę płytę za moje ciało. Dlatego, żebym miał tutaj ładnie otwartą przestrzeń do tego, żeby przecisnąć głowę przez ramiona kamizelki. Jest to istotne, żeby zakładać kamizelkę ostrożnie, ponieważ kiedy tu będziecie mieli dużo więcej kilogramów albo ciężkie płyty, to uderzenie się w głowę tą kamizelką albo też w część twarzy, na przykład krawędzią płyty, jest nieprzyjemne, można sobie nawet zrobić krzywdę, także zwracamy na to uwagę, więc tylna płyta podnoszona na w zasadzie tak zwanej tacy kelnerskiej, tak, w ten sposób i zarzucamy ją za głowę. W tym momencie mam na sobie kamizelkę, już czuję, że płyty nie opadają luźno na moim ciele, czyli nie przylegają dolną częścią w taki sposób, jak powinny. Możecie zobaczyć, że jest to na pewno widoczne, dość wydatne. Oznacza to, że płyty są odrobinę zbyt wysoko, ale i tak zobaczymy, na jakiej wysokości realnie są po zapięciu kamerbanda. Zapinam klamry szybkiego wypięcia. Klamry szybkiego wypięcia, które widzicie w systemie Guardian, są kierunkowe, więc widzimy, że muszę ją wpiąć do góry, bo wypina się w dół. Także jest to dość prosta sprawa.
zaciągam klamry, kamerband jest ok. I w tym momencie, kiedy ułożę sobie kamizelkę na ciele, możecie zobaczyć jasno, że płyta jest dość wysoko umieszczona wobec mojej klatki piersiowej. Tutaj mam lustro pomocnicze, dlatego patrzę w nie, żeby zobaczyć, czy na pewno jest odrobinę za wysoko. Jest odrobinę za wysoko. Czyli w momencie, kiedy będę schylał głowę do dołu, mogę odczuć, że górna część płyty naciska mi na krtań, więc jest to już niewygodne i zwyczajnie kamizelka będzie mnie podduszać w pewnych sytuacjach, nie wtedy, kiedy tego chcę. Więc nie chciałbym, żeby to w ten sposób wyglądało, więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że górna część płyty, górna jej krawędź jest bardzo mocno odsadzona od mojej klatki piersiowej. Oznacza to, że w momencie, gdybym został trafiony w ten rejon, to trauma, czyli tak zwana strzałka ugięcia, to ugięcie płyt od wewnątrz, mogłoby mi zrobić dużą krzywdę. Do czego zmierzam? Ważne jest to, żeby osłona balistyczna, którą macie na sobie, w miarę ściśle przylegała do waszego ciała. Dobrze, wiemy, że kamizelka jest odrobinę za wysoko. Czym w takim razie kierować się w dopasowaniu wysokości kamizelki? Bardzo prosta sprawa. Wypinamy kamizelkę, możemy również skorzystać z tego wypięcia, które tutaj widzicie. Wiemy, że musimy ją odrobinę obniżyć. W waszym ciele jest takie ładne wycięcie, to jest wycięcie międzyobojczykowe, czyli to jest to miejsce, w którym kości obojczyka schodzą się. Jest to takie właśnie miękkie miejsce zaraz nad początkiem mostka. I to jest miejsce, w którym tak naprawdę powinna rozpoczynać się górna krawędź przedniej płyty balistycznej. Czyli mniej więcej, myślę, że w tym momencie, który tam mieliśmy, zakładam, że około 2 cm mniej są nam potrzebne, więc zaznaczymy sobie mniej więcej 2 cm niżej na tym pasie i przykleimy nasz rzep regulacyjny od ramienia właśnie o 2 cm niżej na każdym z tych pasów. Rozpiętą kamizelkę sklarowaną na pasach ramiennych podnosimy do góry, aby zobaczyć, czy równość pasów jest podobna. No kurczę, idealnie. Dobrze, znowu to samo, zakładam kamizelkę, tak? Tylna płyta, chwyt kelnerski, że tak powiem. Ok, w porządeczku. Mamy to. Od razu lepiej. Możecie zobaczyć, że kamizelka leży teraz prawidłowo, zarówno na przedniej części mojego ciała, jak i na tylnej części mojego ciała. Mogą się zdarzyć nawet takie wypadki jak kula, która potrafi trafić nad płytą i później odbija się od płyt wewnątrz ciała nosiciela takiego plate carriera, dlatego dbajcie o to, żeby wypoziomowanie tej balistyki rzeczywiście było zgodne ze sztuką. Dobrze? Chcemy, żeby te płyty osłaniały nam organy witalne. Dobrze, w porządku. Dopasowanie wysokości płyt w tej kamizelce mamy już za sobą. O dziwo, akurat objętość kamerbandów w tym momencie jest dla mnie bardzo ok. To jest też istotne, jak będziemy sprawdzać szerokość tej kamizelki. Szerokość kamizelki i też zapinanie kamizelki bazowe wykonujemy na pełnym wdechu w naszej klatce piersiowej. I kamizelka powinna nam pracować razem z naszą przeponą. Czyli prawidłowo wyregulowana kamizelka powinna nam pozwolić na wzięcie pełnego wdechu powietrza bez jakiegoś ekstremalnego wysiłku dla naszej klatki piersiowej, która wykonuje tę pracę. Dlatego chcemy, żeby to było takie na wyczucie. Nie chcemy, żeby było zbyt ciasno, ale chcemy, żeby było dość ciasno, żeby też ta osłona balistyczna, tym bardziej kiedy będzie jeszcze oładowana sprzętem, żeby nie przemieszczała się zbyt łatwo wobec naszego ciała. W tym momencie kamerband też mam spięty odpowiednio, więc już nie będę regulował go z tyłu. Jeżeli potrzebowalibyście go doregulować, czyli żeby był szerszy lub węższy, wystarczy, tak jak widzieliście na samym początku, zdjąć kamizelkę i otworzyć tylnią klapę, żeby wyregulować umieszczenie kamerbandów, czyli pasów spinających względem płyty tylnej. W tym momencie kamizelka jest wyregulowana rozmiarowo i możemy przystąpić do dalszej konfiguracji pod wybrane zadanie. W momencie, gdy mamy wyregulowaną kamizelkę pod względem wysokości osłony balistycznej oraz objętości kamizelki, czyli tego, czy jest dobrze doregulowana na naszą szerokość, możemy przystąpić do tej bardziej przyjemnej części, czyli konfiguracji już samego układu oporządzenia, czyli tego, co gdzie mam mieć, żeby pracowało mi się lepiej. Wyborem, którego musimy dokonać, jest wybór klapy przedniej, które mamy do wyboru dwie. Klapa numer 1 jest standardową klapą z shinglami, czyli 3 ładownicami, które są na magazynki typu Stanak i jest to ładownica, która jest blokowana gumką, więc jest to taki dość mocny standard. Klapy przednie są wpinane za pomocą 2 męskich klamer w bardzo klasyczny sposób. W przednim panelu
kamizelki znajdują się dwie ukryte klamry pod warstwą kordury. W tym miejscu wpinamy te klamry, które tutaj widzicie na samym panelu i zamykamy ten panel na kamizelce. I to jest tak naprawdę gotowe rozwiązanie. Kamerband z szybkim wypięciem, który zamontowaliśmy w tym zestawie, pozwala nam na nieodpinanie tej klapy w celu zapięcia kamizelki. Więc wszystkie jakby manipulacje, których będziemy dokonywać, jeżeli chodzi o zapięcie tej kamizelki, odbywają się tutaj w miejscu tej klamry. Jaki jest plus tego rozwiązania? Plus tego rozwiązania jest taki, że mam bardzo łatwo i szybko wypinalną kamizelkę, gdzie nie muszę wykorzystywać tej klapy, żeby ją podnosić i zapinać. Ale mamy też pewną wadę tego rozwiązania, ponieważ umieszczenie tych klamer w tym miejscu powoduje, że powierzchnia tej klamry zabiera dość istotną powierzchnię montażową na powierzchni kamizelki. Ale zostało to w pewien sposób rozwiązane przez firmę Helicontex i zaraz dojdziemy do tego rozwiązania. Więc nie trzeba się tym za bardzo przejmować. Tak jak wspomniałem, tutaj mamy te klamry szybkiego wypięcia i w tym momencie klasyczny front flap właśnie na te 3 magazynki. Drugą opcją jest zastosowanie kompletnego front flapu, który jest zamontowany na mojej kamizelce, ale pokażę Wam, jak go zmontować z 2 elementów. Mamy kompletny front flap, który jest tak zwaną kieszenią kangaroo pouch, czyli zwyczajnie taką kieszenią prostą, która znajduje się właśnie w tej klapie, co widzicie tutaj. Jest to kieszeń, w którą rzeczywiście można dosłownie wrzucić wszystko, bo jest zwykłą kieszenią typu kangurka. Natomiast te kieszenie w systemie Guardian zostały zaprojektowane, aby również przyjmować wkłady od Competition Rig, który jest inną częścią oferty Rangeline z firmy Helicontex. Natomiast są to dość sprytne wkłady, takie jak ten tutaj, który widzicie, które pozwalają na przenoszenie rzeczywiście dość szerokiej gamy oporządzenia, więc jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. I tego typu rozwiązanie możecie znaleźć właśnie w mojej kamizelce, gdzie mam włożony dokładnie ten sam wkład. Plus tego wkładu jest taki, że jest to wkład, który na dość dobrym poziomie retencji, czyli zaciśnięcia, jest w stanie utrzymywać naprawdę różne rodzaje magazynków. Wchodzi tutaj magazynek od AK w kalibrze 7,62×39. Wchodzi klasyczny Stanak, w tym przypadku jest to PIMAC 3. generacji, ale tu chyba tak, to co widzieliście tutaj, to jest również magazynek od kalibru 308, więc jesteście w stanie również, oczywiście lekko ciasno, bo jest to po prostu nowe i niewyrobione, jesteście w stanie również nosić amunicję do troszeczkę większego kalibru, jeżeli ktoś miałby takie zapotrzebowanie. Zakładam, że jakieś odjechane wielkie magazynki do strzelby też mogłyby tutaj o dziwo wejść, ale tego Wam nie zagwarantuję. Jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie, bo ten wkład pozwala rzeczywiście na przenoszenie różnych magazynków. Nie muszę konfigurować kamizelki za każdym razem pod inny system broni palnej, jeżeli chciałbym go zmienić. Czy jest to plus? Tak. Dla prywatnego użytkownika, uzbrojonego cywila zdecydowanie, ponieważ większość z nas ma więcej niż jeden karabin w szafie i prawdopodobnie będziemy korzystać z różnego sprzętu. Zastosowanie tego panelu przedniego pozwala nam na zastosowanie tego samego panelu dla różnych systemów broni. Istotna kwestia dla osób, które chciałyby zamontować sobie tego typu panel. Ja bardzo lubię to rozwiązanie, zaraz powiem Wam dlaczego. Ta istotna kwestia to jest to, w jaki sposób będziecie wkładać wkład do panelu. Gorąca prośba, wkładajcie wkład, kiedy magazynki są w środku. Powoduje to odrobinę inne ułożenie tego panelu i może być to odrobinę trudniejsze, ale samo ułożenie rzepów wewnątrz przestaje być problematyczne. Włożenie tych ładownic, tego wewnętrznego panelu do kangaroo pouch, kiedy magazynki są w środku, gwarantuje nam to, że ładownice nie zostaną ściśnięte przez ten materiał zewnętrzny. Czyli one już będą jakby dopasowane do tego, jakie magazynki będziecie wkładać do środka i wyjęcie tych magazynków też będzie możliwe, bo może się wydarzyć taka sytuacja, że rzeczywiście będzie odrobinę za ciasno i rzeczywiście będzie to kłopotliwe, żeby te magazynki stamtąd wyciągnąć. Także pamiętajcie o tym, że w momencie, kiedy wkładacie ten panel do samej kieszeni kangaroo, dobrze by było mieć docelowe magazynki włożone na czas dopasowywania panelu.
Tak to wygląda, jeżeli chodzi o możliwość doboru tych paneli. W przypadku mojej kamizelki, co możecie zobaczyć, ten panel jest też przyczepiony na stałe, bo wykorzystuję tutaj właśnie te zwykłe kamerbandy. I te zwykłe kamerbandy są o tyle fajne, że jeżeli ja chcę założyć swoją kamizelkę szybko, przerzucam kamizelkę, łapię za kamerbandy i jedyne co muszę zrobić, to dopiąć kamerbandy do przedniej części kamizelki. I już ten sprzęt jest też w tym momencie skonfigurowany dla mnie bardzo szybko i bez żadnego problemu. Jest to kamizelka zrobiona specjalnie do takich właśnie szybkiego zakładania i też, jeżeli chodzi o tę konfigurację, w tym momencie mam możliwość dość szybkiego wypięcia tej kamizelki z siebie. Także możecie dzięki tej modułowości systemu Guardian rzeczywiście zmontować sobie to, czego realnie potrzebujecie. Dla mnie to jest ten najlepszy zestaw do moich potrzeb. Ale dobrze, wróćmy do naszego zestawu wzorcowego, który aktualnie dla Was budujemy. Mogłoby się wydawać, że temat przednich klapek mamy zakończony, ale nic bardziej mylnego. Zupełnie poważnie zestaw Plate Carriera Guardian jest też kompatybilny z pewnymi innymi elementami oferty Helicon Tex, które niekoniecznie należą do ścisłej linii Guardian. Jeden z tych elementów, który jest dość ciekawy, jest chest rig Chicom. Jest to chest rig, który tutaj widzicie, natomiast jest on oczywiście pozbawiony pasów spinających. Jaka jest ciekawostka na temat tego rozwiązania? Jeżeli jestem osobą, która głównie korzysta z lekkiego zestawu oporządzenia, nie wykorzystującego osłony balistycznej, czyli nie mam potrzeby noszenia płyt, tylko używam jakiegoś tam zestawu patrolowego, długi dystans i tak dalej, i mam skonfigurowany chest rig na bazie właśnie Helicon Chicom, ale pojawia się sytuacja, w której jednak osłona balistyczna jest przeze mnie wymagana. To nie muszę przepinać całego tego systemu oporządzenia, w sensie przekładać do kamizelki, tylko wystarczy, że zamiast przedniej klapy swojego Plate Carriera podpinam właśnie ten chest rig, który tutaj widzicie. Chest rig ma tutaj taki ładny wyciszacz, natomiast on z przodu też ma twardy rzep, więc jesteśmy w stanie go swobodnie przyczepić do Plate Carriera z przodu za pomocą klamer i rzepa. Boczne pasy mogą być troczone bezpośrednio do Plate Carriera albo do plecaka z serii Guardian, o którym zaraz opowiem Wam więcej, które również znajduje się tutaj. Natomiast jest to dość ciekawe rozwiązanie. Drugim rozwiązaniem przedniej klapy jest montaż chest riga Competition Rig, czyli ta sama sytuacja. Zamiast przedniej klapy dedykowanej do systemu Guardian mogę też zamontować swój rig również w ten sam sposób, czyli montuję rig, spinam go z tyłu, ale bazowo mam zestaw oporządzenia, do którego jestem przyzwyczajony, z którego korzystam zazwyczaj. Są to opcje, które macie, jeżeli postanowicie wyposażyć się właśnie w Plate Carrier Guardian. System Guardian nie kończy się tylko na Plate Carrierze. Do systemu również należy dość spora ilość kieszeni, które pozwalają Wam na przenoszenie dodatkowego oporządzenia, które jest montowane w systemie PALS, czyli Pouch Attachment Ladder System, drabinkowy system montażu ładownic, który znacie na pewno pod inną nazwą, która jest często używana zamiennie, czyli molle. Kieszenie są naprawdę różne, pozwalają na przenoszenie podstawowych elementów wyposażenia i dość mocno zamykają nam tę gamę tych niezbędnych rozwiązań. Dla przykładu mamy kieszeń na granat błyskowo-hukowy, która jest dodatkowo regulowana elastik tutaj pulerem. Mamy kieszeń na granat dymny, czyli analogicznie taką samą kieszeń, tylko po prostu dużą. Mamy regulację długości klapki, więc możemy zamontować klapkę płycej lub głębiej, żeby zachodziła nam na ten granat bardziej wydatnie. Wewnątrz ładownicy znajduje się dedykowany slot na łyżkę granatu, zabezpieczając ją dodatkowo podczas transportu. Mamy ładownicę klasyczną na magazynek do pistoletu. Mogą być to magazynki jednorzędowe, dwurzędowe. Ładownica jest też regulowana wzdłuż i wszerz. Dodatkowo klasycznie ładownica na stazę. Ładownica na stazę jest wyposażona w takie dwa ładne elastic bandy, które pozwalają nam na włożenie flamastra, co zresztą możecie zobaczyć sobie tutaj, bo jak wiemy, kiedy założymy to, warto byłoby to podpisać, kiedy zostało założone, żebyśmy wiedzieli, czy nie dojdzie do niedokrwienia danej kończyny. Kieszeń niezbędna, czyli kieszeń na
Radio, jeżeli ktokolwiek z Was traktuje poważnie działanie w drużynie, to umiejętność pracy na radiu, ale też fakt posiadania radia jest niezwykle istotny, także jest to kieszeń, która jest regulowana na głębokość, szerokość, więc możecie tutaj również dopasować zdecydowaną większość małych radyjek, które są używane na rynku cywilnym i nie tylko. To jest kieszeń, która zasługuje na sporą uwagę. Jest to kieszeń, która w moim przypadku jest już u mnie zamocowana i chciałbym Wam ją pokazać, bo akurat w tym zestawie ma szczególne znaczenie. Zapewne pamiętacie, kiedy wspomniałem, że zamieszczenie tego zapięcia plastikowego w tym miejscu powoduje utracenie pewnej przestrzeni montażowej. Faktycznie tak jest. Ale są kieszenie, takie jak ta sprytna kieszeń tutaj, które montujemy w następujący sposób. Podnosimy klapę przednią. I tu bym chciał też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli spojrzycie na to, jak są zbudowane elementy tego kamerbanda, to zobaczycie, że miękki rzep ma takie odsadzenia z gładkiego materiału pod spodem, czyli ten twardy rzep ma większą powierzchnię niż miękki rzep. Dlaczego tak jest? Projektanci stworzyli to dlatego, że w momencie, kiedy ja teraz będę sobie odrzepiał i zarzepiał te różne rzeczy wiele razy, to rzep twardy z tej klapki tutaj w tym miejscu nie podniesie rzepa z kamerbanda. Czyli po prostu w momencie, kiedy dokonuję jakiejś modyfikacji swojego zestawu, to te wszystkie rzepy nagle mi się nie odrzepiają, pozwalając mi na po prostu większy komfort pracy na tym zestawie. No ale dobrze, do tego akurat potrzebujemy odczepić ten niesamowity rzep. Mamy tę małą kieszeń i tę małą kieszeń wpinamy pod rzep kamerbanda. I teraz co nam to daje? Daje nam to kieszeń, która jest dokładnie w tym newralgicznym miejscu, które jest zablokowane przez plastikową klamrę. Po pierwsze, jest to świetna kieszeń właśnie na przykład na dodatkowy magazynek lub na jakikolwiek inny element uporządzenia, staza, cokolwiek innego, co chcemy mieć blisko ciała, co nie jest zbyt duże objętościowo, więc nie będzie nas uwierało pod tym pasem spinającym, ale i tak umieszczenie tej kieszeni powoduje, że nie jest to uwierające. Zdarza się, że na rynku pojawiają się kamerbandy, które mają również taśmy montażowe od wewnętrznej strony. Mam takie kamerbandy w innych kamizelkach. Niestety uważam, że montowanie bezpośrednio ładownic od drugiej strony nie jest zbyt wygodne. Chyba że jest to na przykład kieszeń na boczną płytę balistyczną, ale to jest wyjątkowa sytuacja. Zastosowanie tej kieszeni wewnętrznej, która jest przyczepiana idealnie właśnie w tym miejscu, rozwiązuje problem dyskomfortu. Mamy kolejną małą kieszeń, możemy mieć te kieszenie dwie. Ona jest w pełni obustronna, jest przepinana na drugą stronę, co możecie zobaczyć w moim zestawieniu. To jest dokładnie ta sama kieszeń z przełożonym paskiem i gumą spinającą na lewą stronę, więc możecie mieć je po obydwu stronach, więc mamy zawsze dodatkową przestrzeń, która po pierwsze nie powoduje dyskomfortu, a po drugie nie stwarza większej objętości, czyli kamizelka objętościowa jest nadal taka sama, więc macie coś, co jest blisko ciała, nie jesteście więksi, cały czas jest to taki skondensowany zestaw, który pozwala Wam na zachowanie większej ruchomości. Elementem, który jest niezwykle istotny, jest oczywiście prosta kieszeń utility, czyli kieszeń użytkowa. Kieszeń bardzo prosta, z możliwością umieszczenia czegoś na sznurku, tak, ale wykorzystuje zamek odwrócony, więc jest relatywnie bryzgoszczelna. Natomiast zamek się odpina w bardzo prosty sposób, więc jeżeli będzie umieszczona gdzieś w bardziej niewygodnym miejscu, to nadal będziemy mieli dość sporą łatwość w rozpięciu tej kieszeni. To jest istotna kwestia, bo jeżeli zamki są naprawdę ciężkie, to czasem potrafi to mocno poirytować. Bardzo prosta kieszeń, bez miliona przegródek wewnątrz, które często stwarzają problem w dostępie do różnych elementów i też niepotrzebnie zwiększają masę tej kieszeni. Banalna kieszeń utility, bardzo fajny, prosty produkt. Teraz dochodzimy do elementu systemu Guardian, który zasługuje na dość sporą uwagę. To, co tu widzicie, to jest podwójna ładownica na magazynki, która nosi ładną katalogową nazwę Double Horizontal Pouch. Jest to kieszeń, którą docelowo możemy zamontować pod tylną ścianą naszego plate carriera. Co to znaczy? Obracamy naszą kamizelkę na brzuszek w taki sposób, żebyśmy mieli znowu dostęp do tylnej części, ale w tym momencie będzie nam potrzebne tylko to miejsce, które jest już wpinane w płytę. Odpinamy zapięcie płyty. Wsuwamy kieszeń w taki sposób, żeby rzepy korespondowały ze sobą prawidłowo. Spróbujemy to zrobić tak.
Jest to ciekawe rozwiązanie, bo jest to rozwiązanie, które pozwala nam na przenoszenie 2 dodatkowych magazynków Stanag w miejscu, które zazwyczaj jest słabo wykorzystywane przez nasz zestaw oporządzenia. Więc mam te 2 magazynki, które znajdują się w tym miejscu, dzięki czemu mogę sobie uzupełnić z tego źródła swoje bazowe źródło zasilania. Czy jest to ładownica do szybkiej wymiany magazynka, do wymiany awaryjnej? Nie, ale jest to ładownica, która pozwala mi na przenoszenie 2 dodatkowych magazynków w miejscu, którego zazwyczaj i tak bym nie wykorzystał. Czy jest to fajny produkt? Jak dla mnie tak. I używam tego w drugiej swojej konfiguracji kamizelki Guardian. Ważny jest tutaj też aspekt tego, jakie magazynki będą pasowały do wewnątrz. Musicie mieć świadomość, że kieszeń jest tak wymiarowana, że aby puller zadziałał prawidłowo, czyli ciągnę za wajchę, wyciągam magazynek w ten sposób. Musimy wykorzystywać magazynki w standardowym rozmiarze, bez jakichś niezwykłych dodatków typu ciągutki MacPoola standardowe gumowe albo jakieś skomplikowane basepady. Standardowy magazynek Stanag bez żadnego problemu pasuje nam tutaj. Zawijamy zapięcie w taki sposób. Banalna kieszeń, którą bardzo łatwo się wypina. Pokażę Wam za chwilę, jak będę miał kamizelkę zamontowaną już na swoim ciele. Istotnym faktem jest to, że ta ładownica, którą tu widzicie, może być zamontowana nie tylko pod plate carrierem, ale też na przykład pod standardowym pasem strzeleckim dwuczęściowym, który składa się z pasa wewnętrznego i zewnętrznego. W tak zwanym międzyczasie zamontujemy sobie comfort pady na ramionach, w sensie te pasy spinające, i pokażę Wam, jak ja to robię, bo to jest dość sprytny sposób, z którego często korzystam. Składam do siebie kamizelkę dolnymi krawędziami płyty w taki sposób, żebym miał naciągnięte pasy naramienne przed sobą. I teraz opieram sobie kamizelkę w taki sposób, że jeżeli szłaby do przodu lub do tyłu, gdyby przychylała się do przodu, bo z przodu miałbym ciężką płytę i oporządzenie, to opierałaby się o krawędź mojego ciała. Jeżeli ucieka mi do tyłu, wkładam rękę do wewnątrz, bo i tak będę tutaj korzystał z mojej ręki, żeby zapiąć sobie tą flapkę, więc wkładam ją do przodu i blokuję kamizelkę przed ramieniem w taki sposób, żeby trzymało mi się ją solidnie i wygodnie. W tym momencie dopasowuję sobie comfort pad, który chcę zapiąć, i tak jak żeśmy rozmawiali, pilnuję tego, żeby ta krawędź była od wewnętrznej strony, a nie ta krawędź zapinana, żeby nie raniło mi szyi, kiedy będę nosił kamizelkę. Umieszczam mniej więcej na środku całego pasa pas spinający, zapinam, tak samo z drugiej strony. Dzięki temu rozwiązaniu jesteście symetrycznie w stanie zapiąć te pasy, więc nie ma kłopotu, żeby były zamontowane nieprawidłowo. Sam się pomyliłem, a taką uwagę kazałem Wam na to zwracać. W ten prosty sposób wiemy, że macie założone te pasy idealnie symetrycznie, więc jest to taki banalny sposób, ale często ludzie się borykają z tym problemem, żeby to było idealnie wypoziomowane. W ten sposób naprawdę trudno o pomyłkę. W przedniej części kamizelki Guardian znajduje się mała kieszeń administracyjna. Jest to kieszeń, która pomieści flamaster, długopisy, lightstick lub inne małe elementy, jakiś mały multitool. Wątpię, żeby zmieściła telefon. Na pewno nie będzie to też wygodne, żeby przynosić telefon w takim miejscu, ale w systemie Guardian występuje taki oto admin pouch, który ma możliwość wmontowania telefonu. Telefon montujemy za pomocą przejściówki, która się znajduje w zestawie, czyli mamy adapter z twardego rzepa, twardy i miękki rzep przyklejany do telefonu lub do jednej z obudów telefonu, które macie, w taki sposób, żeby nie niszczyć docelowego urządzenia, i wtedy możemy sobie ten telefon łatwo wpinać i wypinać z tego panelu, lub wykorzystując te gumki, które tutaj widzicie, możemy też zamocować telefon na rogach, zaciągając te gumki elastyczne, i wtedy możemy mieć też telefon bez żadnego montażu rzepowego. Kieszeń jest także wyposażona w foliowe mapniki, które są wypinane, miejsce na flamastry oraz małe kieszonki, także jest to admin pouch z prawdziwego zdarzenia, oczywiście z miejscem na patch, jeżeli taki byłby wymagany. Kolejnym elementem zestawu, który zasługuje na naszą uwagę, jest Guardian Dangler. To jest taka nerka, którą tutaj widzicie. Zaraz przejdziemy sobie do jej konstrukcji i do montażu do kamizelki, bazując na moim zestawie, ale tutaj możemy zobaczyć pewną istotną kwestię, że jest to nerka, która również może być wykorzystywana samodzielnie, jako zwykła nerka. Jest to istotna kwestia, dlatego że z punktu widzenia użytkownika jest to naprawdę dobrze przemyślana nerka, którą zaraz Wam pokażę. Więc mamy możliwość noszenia tej nerki samodzielnie, ale tak jak widzicie tutaj, ona ma również montaż Molle Pulse. Montaż Danglera
odbywa się w następujący sposób. Mamy dedykowany montaż do samej nerki. Jak widzicie w tym miejscu ten panel jest panelem montażowym do Guardian Dangler. Po zamontowaniu tworzy nam się taka ładna, zgrana całość, którą zapinam pod kamerbandem lub pod front flapem, w zależności od tego, jaką konfigurację kamizelki przewidujecie. I w tym momencie mam zamontowany tę kieszeń dokładnie właśnie w formie danglera, czyli w formie przeznaczonej. Konstrukcja samej nerki jest dość prosta, ale jednocześnie przemyślana. Z przodu mamy małą kieszonkę, oczywiście znajduje się tutaj też miejsce na rzepy ID. Odpinam nerkę. Nerka, co ważne, jest odpinana też bardzo szeroko, więc mogę ją sobie rozłożyć, więc jest to rzeczywiście komfortowe w momencie, kiedy mam kamizelkę na sobie. W moim przypadku podstawowe rzeczy w każdej nerce, ja akurat noszę zawsze rękawiczki, kominiarkę i dodatkowe elementy, ale to jest tam zawsze. Mamy sporo małych, drobnych kieszonek, mamy możliwość zamocowania różnych rzeczy. Może służyć również jako apteczka, jako przenoszenie różnych innych elementów oporządzenia, także jest to rzeczywiście świetny produkt. Na dole jeszcze dwie linki z parakordu, które pozwalają nam na doczepienie czegokolwiek, co tylko chcielibyście sobie tutaj jeszcze doczepić. Także bardzo, bardzo dobry dangler, naprawdę sprytnie wymyślony. Jeżeli chodzi o zakres drobnych elementów oporządzenia, wyczerpaliśmy temat, natomiast zostaje nam ostatni element systemu Guardian, który zasługuje też na odrobinę naszej uwagi, a mianowicie Guardian Small Pack. Tak się nazywa pięknie ten mały plecak. Docelowo jest to właśnie mały plecak. Guardian Small Pack pozwala nam na montaż tego właśnie plecaka bezpośrednio do plate carriera, ale także możemy go nosić samodzielnie dzięki widocznym tutaj szelkom, które są w zestawie. Plecak ma włożony bukłak na wodę, więc jest on tutaj w tym momencie zamontowany. Bukłak oczywiście nie przychodzi w zestawie, możecie wybrać bukłak firmy, którą preferujecie, natomiast plecaczek jest do tego przystosowany. Chciałem Wam pokazać tę funkcjonalność. Jeżeli chodzi o montaż tego plecaka do plate carriera, nic bardziej prostszego. Wypinam szelki w pełni, czyli do zera. W tym momencie klamry, które tutaj widzicie, które są samodzielne, wprowadzamy je do kieszeni, które są do tego przeznaczone, więc każdą z tych klamer możemy schować w ten sposób i one w tym momencie będą niewidoczne. To, co tu widzicie, to są elementy do montażu Molle Pals, które montujemy do tylnej części naszego plate carriera, czyli te elementy, które tu widzicie, służą do tego, żeby zamontować też plecaczek. W tym momencie będziemy mieli plecak zamontowany w pełni właśnie do tego plate carriera, więc jest to rozwiązanie bardzo modułowe, ponieważ mamy 3 możliwości montażu tego plecaka. Montaż numer 1 to jest montaż, który przed chwilą widzieliście jako samodzielny z wykorzystaniem szelek. Montaż numer 2 jest to montaż bezpośredni do plate carriera i montaż numer 3 to jest naprawdę ciekawe rozwiązanie, które wykorzystuje szelki tego plecaka, ale pozwala nam na zintegrowanie plecaka z chestrigiem Chico lub z innym chestrigiem, który ma oczywiście ten sam rozstaw klamer. I w tym momencie mamy bardzo ciekawe rozwiązanie oporządzeniowe, więc mam plecak, który jest połączony z chestrigiem, więc mam taki zestaw rzeczywiście do troszeczkę długodystansowej roboty. Plecak posiada dużo przestrzeni montażowej. Na dole mamy taśmę PALS, z boku również mamy taśmę PALS. Na dole mamy gumę sznurowodłową, która została przepleciona przez swego rodzaju przelotki. Możemy tutaj zamontować dodatkowe oporządzenia. W tym miejscu znajduje się płaska kieszeń na elementy, które muszą być szybciej dostępne. Górna część plecaka została usztywniona i też jest dodatkowo dopinana za pomocą takich ciekawych plastikowych G-hooków do samej tylnej ściany plecaka. Dlaczego tak jest? Gdybyśmy chcieli wykorzystać ten plecak odrobinę w takiej bardziej wersji szturmowej, czyli zamontować tam coś dla mojego kolegi, który za mną stoi, w przypadku większości sytuacji są to granaty błyskowo-hukowe, to wtedy te pełne granaty będą mi mocno odciągać ten plecak od
tą klapę tak naprawdę, czyli tę część od reszty mojego oporządzenia, bo ona zwyczajnie będzie bardzo ciężka na górze. Więc mamy ją nie dość, że usztywnioną, dodatkowo jeszcze jest dociągnięta za pomocą tych dwóch taśm, co pozwala utrzymać ten ciężki element tego oporządzenia właśnie bliżej środka ciężkości całego zestawu oporządzenia. Sam plecak w środku jest skonstruowany dość prosto, żeby był jak najbardziej uniwersalny. Mamy oczywiście pokrowiec welurowy, który pozwala nam na zamocowanie ładownic lub kieszeni, które są montowane właśnie na rzep. Tu mamy też kieszeń, w którą możemy po prostu wrzucić coś luźnego. Może być tutaj oczywiście przenoszenie jakiejś kurtki przeciwdeszczowej. Bardzo, bardzo duża dowolność. I to, co widzicie tutaj, to jest właśnie pokrowiec na bukłak z wodą. Przelotka na rurkę znajduje się z każdej ze stron. Plecak został tak zaprojektowany, że przelotki są skierowane ku dołowi, więc przeplecenie rurki sugerowane jest raczej pod pachą. Tak wygląda plecak Small Pack, który jest Guardian Small Pack, który jest również elementem wyposażenia i pozwala na dość uniwersalne zamontowanie tego plecaka do wybranego przez Was systemu oporządzenia Guardian. Nie tylko plecak Guardian posiada sprytne rozwiązanie, które pozwala na przepuszczenie rurki z wodą, ale też na przykład pasy naramienne mają małe, zgrabne kawałki rzepa, które pozwolą Wam na klarowanie okablowania, które też potrafi być naprawdę niezwykle irytujące. Bardzo ważne jest to, że są to zwykłe kawałki rzepa, a nie powlekane wielokrotnie kawałki materiału, które też potrafią zwiększać nam objętość tego rozwiązania. A to jest rozwiązanie bardzo płaskie, bardzo proste, czyli to, czego często szukamy. Jeżeli spojrzymy też na tylną ścianę systemu, to możecie zauważyć duży rzep na tylnej części kamizelki. Jest to rzep, który koresponduje ze wszystkimi różnymi rzepami identyfikacyjnymi polskich formacji mundurowych. Także jeżeli ktoś z Was wykorzystuje tego typu rzep identyfikacyjny z dużym napisem, nie wiem, Policja, Straż Graniczna, etc., to będzie on na pewno pasował na tylną ścianę Guardiana, ponieważ tak to zostało zaprojektowane, żeby było spójne z tym wymiarem. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas i Waszą uwagę. Dziękuję, że przeszliście ze mną przez te mniej interesujące aspekty konfiguracji oporządzenia, ale jednak niezwykle istotne. Jeżeli chodzi o regulację rozmiaru czy wypoziomowania płyt, już wiecie, jak to robić. Jeżeli chodzi o konfigurację oporządzenia, pozostawiam to Wam, bo to Wy wiecie, do czego ten sprzęt będzie wykorzystywany. Ze swojej strony mogę Wam tylko dodać, że less is more, czyli staramy się nie wrzucać rzeczy, które są realnie niepotrzebne mi w wykonaniu zadania. Jeżeli nie mam pewności, czy potrzebuję tego, czy nie, warto wtedy kierować się zasadą 80%. Czy w 80% swojego działania wykorzystuję tę daną rzecz? Nie. No to niestety nie ma na nią miejsca w moim zestawie oporządzenia. Tym samym kierujemy się w konfiguracji innych elementów naszego sprzętu. Budowa karabinka, to co mam na hełmie i tak dalej. 80% często jest w stanie wskazać nam realnie dobrą drogę. Więc pamiętajcie o tym, że to, w jaki sposób skonfigurujecie swoje oporządzenie, będzie miało wpływ na efektywność zadań, którymi chcecie się zajmować. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Gdybyście mieli jakieś pytania odnośnie systemu Guardian, jestem pewny, że ekipa Helikon Text pomoże Wam w tym. Wielkie dzięki. Do zobaczenia na strzelnicy. Pozdrawiam, Matt z DTF Solutions.